Chciałabym Wam opowiedzieć o moich 3 grudniowych niepowodzeniach. Dzień dobry kochani, witajcie w nowym roku. Chciałabym Wam opowiedzieć o moich 3 grudniowych niepowodzeniach, także zapraszam Was na ten filmik. Słuchajcie, ten grudzień nie przebiegał zgodnie z planem. Najpierw utrata głosu, potem pęknięty paznokieć, a na koniec zachorowanie na COVID. Także wysłuchajcie moich grudniowych opowieści. Opowiem Wam o moich grudniowych niepowodzeniach. Te święta były bardziej wyzwaniem, żeby je przetrwać, słuchajcie, niż jakimś, nie wiem, czasem takim wow, na który tak naprawdę czekałam cały miesiąc. Zaczęło się od utraty głosu. Jak wiecie, Vlogmas musiałam troszeczkę zmodyfikować, co na pewno zauważyliście, ponieważ straciłam głos i jeden odcinek Vlogmasu był totalnie niemówiony, bez głosu praktycznie. Tam ze 2 zdania powiedziałam szeptem, bo takim ledwo mogłam z siebie głos wydusić. W związku z tym, czekajcie, wyciszę telefon. W związku z tym Vlogmas był jeden odcinek taki właśnie z podkładem muzycznym. Pokazywałam Wam, co robię, ale utrata głosu bardzo pokrzyżowała mi te plany i Wy to widzieliście tylko w jednym odcinku. Natomiast ja nie miałam głosu przez tydzień, więc nie mogłam przez tydzień w ogóle nagrywać i to było duże utrudnienie. Szczególnie w tym okresie, kiedy ja się nastawiłam, że ten Vlogmas będzie super, że będzie on taki, wiecie, z efektem wow, a tu same niepowodzenia były po kolei. Kolejnym takim niepowodzeniem było pęknięcie paznokcia i ktoś by mógł powiedzieć, a co to takiego, ale słuchajcie, mieliśmy święta zrobić u siebie, Wigilia była u nas i w tym dniu Wigilii, kiedy ja przygotowywałam już wszystko na stół, wszystko sobie naszykowałam, tam zrobiłam i mieliśmy już tylko czekać na gości, ja poszłam sobie pod prysznic jeszcze, chciałam się ogarnąć, chciałam się umalować i tak dalej, i tak dalej. I jakoś tak niefortunnie przy myciu włosów i spłukiwaniu ich, jakoś tak machnęłam niechcący ręką pod prysznicem i uderzyłam ręką o ścianę, o płytki i to uderzenie było na tyle mocne, słuchajcie, że mimo tego, że miałam króciutkie paznokcie, to mi paznokieć pękł tutaj w połowie opuszka, tak do połowy. Momentalnie pod tym paznokciem zrobił się siniak, zaczęła mi się pod prysznicem lać krew z tego palca, no tragedia. Niby nic takiego, głupi paznokieć, ale było to tak mocne uderzenie, że po prostu aż się krew lała. Ten paznokieć na tym opuszku mi się, no nie na opuszku, tylko tak wiecie, w połowie płytki paznokcia, tak mi się aż zadarł, odchylił, że sprawiało to niesamowity ból. Przyklejałam go plastrem, robiłam sobie opatrunki, ale wiecie, jak to jest w święta, jest dużo gotowania, dużo zmywania, dużo różnych rzeczy. Ten opatrunek mi cały czas spadał, ten paznokieć mi się zadzierał. Na noc zdjęłam go, żeby ten palec trochę, że tak powiem, oddychał, ale zadzierał mi się, zahaczał o pościel, więc jeszcze większy ból. W końcu jakoś te święta się przemęczyłam z tym palcem, ale po świętach po prostu wycięłam ten paznokieć odstający, żeby on mi nie zahaczał. No paznokieć wyglądał strasznie, bo nie miałam pół paznokcia po prostu, ale nie sprawiało mi to już takiego bólu. Nadal ten paznokieć jest mega niekształtny, jest opiłowany troszkę, jest, wiecie, przycięty, wycięty, jak tylko się dało, żeby to jakiś wygląd miało i nie przeszkadzało. Ale wygląda on naprawdę no, słabo to wygląda, no ale nic się na to nie poradzi. I słuchajcie, kolejnym niepowodzeniem na sam koniec, bo jak wiecie, Wigilia była u nas. W pierwszy dzień świąt pojechaliśmy do moich rodziców, dlatego że po pierwsze no, robili pierwszy dzień świąt u siebie, a po drugie mieli 40. rocznicę ślubu, więc było takie, wiecie, podwójne świętowanie. Pojechaliśmy do nich z prezentem, było fajnie, rodzinnie i tak dalej, i tak dalej.
I słuchajcie, drugi dzień świąt w planach mieliśmy już być tutaj u nas w domu, bez żadnych imprez, bez żadnych spotkań, po prostu była u nas moja teściowa. Mieliśmy sobie tak, wiecie, odpocząć, porozmawiać, spędzić razem czas i tak dalej. I w ten drugi dzień świąt rano poszłam też sobie pod prysznic i czułam się bardzo dobrze, wszystko było ok. Natomiast jak już po tym prysznicu się wycierałam, jakoś tak sobie tutaj po plecach, tak wiecie, się wycierałam z boku i tak mnie tutaj coś zabolało, tak jakby skóra. Ale byłam zdrowa, nic mi nie było. I z godziny na godzinę zaczęłam się coraz gorzej czuć. Po południu dostałam 39 stopni gorączki, po prostu momentalnie żadnych innych objawów, tylko wysoka gorączka i zaczęła mnie ta skóra boleć, włosy mnie zaczęły boleć, po prostu wszystko, no ale to jakby było oczywiste, że to od gorączki. Z godziny na godzinę czułam się coraz gorzej. Następnego dnia już bolało mnie całe ciało, calusieńkie, całe plecy, całe ręce, stawy, wszystko po prostu. Więc stwierdziliśmy, że chyba mnie dopadła grypa. No i słuchajcie, kiedyś, jak właśnie był taki sezon też grypowy, zakupiłam te testy takie w aptece na grypę. Tam była grypa, RSV i COVID. I słuchajcie, mówię, zrobię sobie ten test, przynajmniej będzie wiadomo, jak tą grypę leczyć, że to grypa faktycznie czy coś, nie? Jak pojadę do lekarza. No i co się okazało? Zrobiłam ten test następnego dnia zaraz, więc bardzo wcześnie, więc też miałam świadomość, że tam nic może jeszcze nie wyjść, bo dopiero jakby choroba się rozpoczyna, rozwija. No i zrobiłam test i słuchajcie, wyszedł COVID. No jakież było moje zdziwienie, chociaż trochę gdzieś mi tam po głowie to przeszło, że może to być COVID. No i rozłożyło mnie, po prostu mnie rozłożyło. Wysoka gorączka, ból całego ciała, mięśnie, stawy, wszystko po prostu. Katar niesamowity i niesamowity ból głowy, ale ból głowy to po prostu nie do zniesienia. Do tego taki objaw, bardzo duże osłabienie. Ja nie miałam siły chodzić po mieszkaniu, mnie się nic nie chciało. No, myślę, że to też był skutek tego, że bolało mnie całe ciało, ale takie naprawdę osłabienie mega. Poza tym na początku nie było innych objawów. Po kilku dniach doszedł kaszel, suchy, męczący, duszący. Po prostu kasłałam i kasłałam, buzia mi się nie zamykała. Minęły już 2 tygodnie, jestem już zdrowa, jeszcze katar trochę mam, ale u mnie katar to ostatnio przy każdej chorobie trwa miesiąc, więc niestety tak to wygląda. I jeszcze troszeczkę kaszle, pokasłuję, gdzieś tam mnie smyra, ale no kaszel też po covidzie się długo utrzymuje i to wiemy, miałam już raz 2 lata temu covida i też bardzo długo ten kaszel ze mną został. Natomiast czuję się już dobrze, wszystkie te pozostałe objawy minęły. Znaczy wszystkie objawy mi minęły, a to są takie, które zostają na dłużej po prostu. I słuchajcie, tak przetrwaliśmy święta z COVID-em. Normalnie siedziałam 2 tygodnie w domu, bite 2 tygodnie i no, jutro będzie tam 2 tygodnie, więc ja jeszcze nie byłam na dworze ani razu, bo ja wiem, że nie ma pandemii, nie ma obostrzeń, nie ma jakby obowiązku pozostania w domu, ale uważam, że to jest takie dziadostwo. Ja to drugi raz przechodziłam, więc wiem, jak to jest zaraźliwe, jak to jest nieprzyjemne, że ja jestem taką osobą, że jak coś takiego jest, to ja zostanę w domu. Ja nie chcę tego roznosić, nie chcę zarażać innych ludzi, nie chcę, wiecie, nie chcę tutaj nikogo męczyć tym, więc ja 2 tygodnie siedzę w domu. Jutro będzie pierwszy dzień, jak wyjdę z tego domu, bo jutro już muszę wyjść po prostu i naprawdę aż z jednej strony się cieszę, z drugiej się boję, żeby mnie gdzieś tam, wiecie, nie zawiało, nie owiało, żebym znowu jakieś przeziębienia nie załapała, bo po pierwszym covidzie 2 lata temu bardzo straciłam odporność i chorowałam co miesiąc później. To był taki skutek uboczny. Miałam również zapalenie węzłów chłonnych, więc mam nadzieję, że tym razem aż tak nie będzie z tą odpornością słabo. Trochę się boję, zobaczymy jak to będzie.
ale przetrwałam ten trudny czas. Słuchajcie, bardzo się bałam, żeby nie zarazić dzieci. Przetestowałam całą rodzinę, także wszystko się dobrze skończyło, dzieci zdrowe, ale co ja swoje przeszłam, to przeszłam. No ta wysoka gorączka mnie trochę, powiem Wam, zmiotła z nóg. Dawno, nie pamiętam, kiedy miałam 39 stopni gorączki, naprawdę nie pamiętam. Bo jak byłam 2 lata temu chora na COVID, to nie miałam takiej gorączki, więc tak to tym razem przebiegło. Trochę inaczej, wtedy też było osłabienie, był kaszel, były bóle głowy, katar, ale nie było takiej gorączki. Natomiast teraz no trochę inaczej to przeszłam, więc zobaczymy. Już minął ten czas, kiedy mi objawy minęły, kiedy odczekałam po jakby ustaniu objawów, więc już będę mogła wyjść z domu. Bardzo się z tego cieszę, więc jutro wielki dzień. Także tak nam minęły święta. Chciałam Wam o tym opowiedzieć z 2 powodów. Po pierwsze, dlatego, że Zniknęłam, zdaję sobie sprawę z tego, że po pierwsze ostatni odcinek Vlogmasu był z opóźnieniem opublikowany, a to dlatego, że właśnie miałam tego COVID-a i byłam tak słaba, że ja nie miałam siły nagrywać i nie miałam co nagrywać, bo ja po prostu leżałam. A, i jeszcze z takich objawów bardzo się pociłam i niezależne to było, czy miałam gorączkę, czy nie, czy ją zbiłam lekami, bardzo się pociłam. Ja po kilka piżam dziennie zakładałam, bo po prostu byłam non-stop po prostu spocona tak bardzo, że aż miałam mokre te piżamy, więc jeszcze taki był objaw. Więc ja no, ani nie miałam siły, ani nie wyglądałam, ani no nic po prostu, no nie dało rady nagrywać, ani nie miałam ochoty nagrywać, bo byłam tak wykończona. Także ten ostatni odcinek Vlogmasu był taki zlepkiem chyba 3 dni, z tego co pamiętam, i dlatego właśnie on był z opóźnieniem nagrany, ponieważ ja byłam chora. A druga sprawa jest taka, że właśnie chciałam Wam o tym COVID-zie opowiedzieć, dlatego żebyście uważali, bo jakby cała sytuacja z COVID-em przycichła, chociaż ja przed świętami słyszałam, że znów jest sporo zachorowań, ale wiecie, w naszym kraju jest to temat bardzo kontrowersyjny. Ten COVID to jedni jakby, że tak powiem, wierzą, inni nie wierzą, inni krytykują. No ja nie chcę w to wnikać. Ja przechorowałam 2 razy i wiem, że nie jest to fajne. Wiem, że to już jest tak, robi się powszechna choroba, nie wiem, jak grypa, ale przechodzi się ją naprawdę ciężko. Więc jeżeli można jakby uniknąć zarażenia się, to warto jakby unikać. Więc dlatego ja nie wychodziłam nigdzie, z nikim nie miałam kontaktu po to, żeby właśnie nie zarażać, nie roznosić tego dziadostwa. Ja podłapałam to gdzieś, musiałam to podłapać przed świętami, bo ta choroba jakby się rozwija kilka dni, tak, zanim są pierwsze objawy, więc ja to podłapałam gdzieś przed świętami, albo na jakichś zakupach, bo chodziłam na zakupy spożywcze, świąteczne po różnych sklepach, wiadomo, bo robiłam święta, więc przypuszczam, że podłapałam to gdzieś właśnie przed świętami i w święta mnie to po prostu już dopadło, także objawy się pojawiły. Więc jeśli zachorujecie, to naprawdę polecam Wam, nie wychodźcie z domu, jeśli dacie radę, bo żeby tego nie roznosić, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli wiecie, że ktoś jest chory, to też się do niego nie zbliżajcie. To jest dziadostwo tak zaraźliwe, że to jest po prostu katastrofa. Także no, z takiego powodu mnie nie było. Właśnie potem właśnie leżałam, z tą gorączkę zbijałam, byłam słaba, nie chciało mi się, zaraz jak mi te objawy przeszły, też mi się nic nie chciało. Jeszcze powiem Wam, tak, też takie rozleniwienie przez to nastało, przez tą chorobę i przez te święta, że ja teraz tak muszę się mobilizować, żeby coś robić, ale wiem, że to minie. Jak już wyjdę z domu, też będzie inaczej. Także to sprawiło, że Vlogmas był z opóźnieniem, to po pierwsze, i dopiero dzisiaj jest taki
pierwszy w nowym roku filmik, bo ja dopiero zebrałam siły i chęci, żeby coś nagrać. Naprawdę ogarnęłam się troszeczkę, żeby do Was przemówić, bo nie miałam na to siły. W związku z tym nowy rok się zaczął, jak się zaczął. Jestem już zdrowa. Mam nadzieję, że tak zostanie przez długi czas, że nie będą mnie teraz te choroby męczyły jakoś strasznie. Jestem pozytywnie nastawiona i mam nadzieję, że ten nowy rok, mimo jakby tego, że no weszłam z COVID-em w niego, to będzie bardzo dobrym rokiem. Ja mam mega dużo planów na ten rok, mega dużo celów, marzeń do zrealizowania. I być może Wam coś tam, jakąś sobie filmik taki o tym zrobimy, ale mam wszystko spisane, co bym chciała. Wiem, że nie każdy to robi. Ja robię, w zeszłym roku też robiłam i dużo mi się udało zrealizować. Jakoś to mnie bardziej motywuje, jak sobie zapiszę. Także w tym roku też zapisałam i mam nadzieję, że to będzie świetny rok, mimo wszystko, że zaczął się tak średnio. Życzę Wam dużo zdrowia przede wszystkim na ten rok, spełnienia marzeń, realizacji celów, co tam sobie, nie wiem, postanowiliście czy nie, ale jeżeli czegoś chcecie bardzo, a nawet tego, nie wiem, nie zapisujecie, nie uważacie tego za jakieś cele do zrealizowania, to żeby Wam się to spełniło. Ale jednak, słuchajcie, zdrowie jest najważniejsze, bo jak nie ma zdrowia, to nie mamy siły, żeby te cele realizować i marzenia. Także zdrowia Wam życzę przede wszystkim, udanego roku i żeby nie było żadnych katastrof w tym roku, typu właśnie jakieś pandemie, choroby, wojny i tym podobne rzeczy. Mam nadzieję, że to będzie spokojny rok dla wszystkich. Tego sobie i Wam życzę. I widzimy się już w kolejnym filmiku. Teraz filmy będą regularnie, już zarówno vlogi, jak i takie pogadankowe. Dzisiaj taki pogadankowy, dlatego że chciałam Wam właśnie wyjaśnić te moje 3 niepowodzenia grudniowe, które mnie dopadły, przeciągnęły się trochę w czasie, że musiałam właśnie ten noworoczny filmik tak z opóźnieniem nagrać. Także dziękuję Wam, że byliście ze mną. Jeżeli podobał Wam się ten filmik i szczerość do bólu, bo nie musiałam wcale o tym mówić, ale chciałam się z Wami podzielić, bo dzielę się z Wami zarówno fajnymi rzeczami, jak i mniej fajnymi, bo pokazuję Wam swoje życie, swoje jakieś codzienne perypetie. Wiadomo, że nie jest to wszystko, jest to wybiórcze, jest to kilka minut z dnia. Nie wszystko też się nadaje. Część rzeczy zachowuję dla siebie jako prywatność totalną, ale jednak to, co Wam pokazuję, jest to szczere, jest to prawdziwe, nie jest to nic, wiecie, wyreżyserowane i pod YouTube zrobione, więc jeśli Wam się podobał taki filmik, to, że przyszłam do Was, wyjaśniłam, to zostawcie łapeczkę w górę i oglądajcie kolejne filmy, które już będą regularnie się pojawiały. Teraz mam nadzieję, że będzie vlog. Planuję jutro właśnie nagrywać vloga, także dzisiaj mamy poniedziałek, w środę pojawi się vlog na kanale, także serdecznie Was zapraszam. Wracajcie już po świętach, po przerwie tej pierwszej noworocznej takiej i widzimy się już regularnie na kanale. Ja już też odpoczęłam, wracam do rutyny totalnej. Dzieci wracają do szkoły, do przedszkola, także już będzie ta przestrzeń, żeby działać. I widzimy się w kolejnym vlogu już w środę. Do zobaczenia, buziaki. Pa, pa!